Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we are going to speak about Panihati festival. Więc dzisiaj będziemy mówić o festiwalu Panihati. So what is Panihati festival? Więc czym jest festiwal Panihati? So we should understand it's a special day when Lord Nityananda accepted Raghunatha Das Goswami. Więc powinniśmy wiedzieć o tym, że jest to wyjątkowy dzień, kiedy Pan Nityananda przyjął Raghunatha Dasa Goswamiego. So this is a very special day in the life of Gaudiya Vaishnavas. Więc jest to bardzo wyjątkowy dzień w życiu wszystkich Gaudiya Vaishnavów. Yeah, and the interesting thing is when Lord Nityananda, he was sitting under the banyan tree with his disciples around, and they saw Raghunath Das Goswami approaching. I ciekawe było to zdarzenie, ponieważ Pan Nityananda siedział sobie pod drzewem banyanowym i zauważył, że Raghunath Das Goswami zbliża się do niego. And when they saw the Raghunath Das Goswami coming, so Lord Nityananda, in his joking style, he used the word chor in the verse. So Chaitanya Antyalila in 6th chapter, the verse mentioned. Więc w momencie, kiedy właśnie on się zbliżał, to Nityananda użył takiego żartobliwego słowa cior, który jest właśnie w 6. rozdziale Antyalili. So it will be 647. So the verse is Suni Prabhu kahe chora dili darsana. So the chor means thief. Więc to słowo cior oznacza złodziej. And it's not a very nice word. I słowo złodziej skierowane do kogoś nie jest najładniejszym słowem. So when and Raghunath Das Goswami especially was a very rich man. I szczególnie Raghunath Das Goswami, on był bardzo bogatą osobą. So he was having 2 million gold coins as earnings. On zarabiał sobie 2 miliony złotych monet. Yeah, just everyone is silent now. I wszyscy ucichli. So how could he say that Raghunath Das Goswami, you are a thief? Więc jak on mógł powiedzieć do Raghunaty, że on jest złodziejem? So materially there was no need for him to steal anything. Więc materialnie nie było żadnej potrzeby, żeby on miał cokolwiek kraść. But you see, he did something which from spiritual perspective looks as stealing. Ale zrobił on coś, co z takiej duchowej perspektywy może wyglądać jak kradzież. The same word chor was used by in Ramayana when Bharat wanted to offer the final rite to his father. Then the priest said, no, you shouldn't do it, because his father, when he was leaving the body, he said, no, I don't want Bharat to touch my body. So his junior brother Shatrughan did the rite. Więc to słowo cior było też użyte w Ramayanie w historii, kiedy Dasharatha opuszczał ciało, król Dasharatha opuszczał ciało i Bharat miał dokonać rytuału takiego pożegnalnego i w tym momencie jakby zabroniono mu, powiedziano mu, że jego młodszy brat powinien wykonać ten rytuał. Yeah, and then after the ritual, so you know, the priest said, okay, Bharat, now the thorn, you know, is ready, rule the kingdom. And Bharat replied to the priest, he said, you are a thief. I w tym momencie, kiedy już ten rytuał pożegnania się z jego tatą był zakończony, to w tym momencie kapłan powiedział, okej, teraz Bharat, ty możesz zająć tron i rządzić krajem. I w tym momencie Bharat powiedział, nie, teraz to ty do tego kapłana, ty jesteś złodziejem. So he thought maybe, you know, Bharat is in emotions and he just is speaking like that. He said, mind your tongue, what you are saying, what have I stolen? I on myślał, że Bharat po prostu był jakiś taki pod wpływem emocji i mówi, uspokój się, o co ci chodzi, czemu tak do mnie mówisz, co ja ukradłem? So he said, you have stolen my service. By offering me this kingdom, you are stealing my service for the Ram. I on powiedział, że ofiarowując mi to królestwo, pozbawiasz mnie możliwości służenia, okradasz mnie ze służby dla Pana Ramachandry. So the same thing is here when Raghunath Das Goswami, when Lord Nityananda said, you are a thief.
Raghunath Das Goswami was trying to approach Chaitanya Mahaprabhu without approaching Lord Nityananda. I tutaj mamy bardzo podobną rzecz, mianowicie Raghunath Das Goswami, kiedy chciał zbliżyć się do Pana Chaitani, chciał pominąć niejako Pana Nityanandę. And if you need the shelter of Lord Mahaprabhu's feet, you have to go to the one who owns that department, and that department is owned by Nityananda Prabhu. Więc jeżeli chcemy zdobyć stopy Pana Chaitani, to musimy udać się do osoby, która zarządza tym departamentem, a tą osobą jest Pan Nityananda. And that's why you can see Raghunath Das Goswami tried and tried and tried and tried so many times, but he couldn't do until unless Lord Nityananda accepted him. I tak długo, jak on próbował właśnie, Raghunath Das próbował wielokrotnie zbliżyć się do Pana Chaitani i ani razu nie udawało mu się to dlatego, właśnie, że nie zbliżył, nie robił tego za pośrednictwem Pana Nityanandy. Which means devotional service, although you have lot of enthusiasm and you can have even a deep desires, but if you are not following the proper parampara, it's not going to work out. I to oznacza, że służba oddania, nawet jeżeli mamy gorliwość i bardzo dużą chęć i entuzjazm do tego, żeby to robić, to jeżeli nie będziemy podążać za właściwą drogą, nie przyjmiemy Guru Parampara, to w tym momencie nic z tego nie będzie. And what Lord Nityananda did on that day, so this festival is called Panihati because the meeting took place on a place called Panihati. It still exists. Więc co zrobił Pan Nityananda, to ten festiwal nazywa się Panihati, ponieważ zdarzenie, o którym będziemy mówić, miało miejsce w takiej miejscowości, która do tej pory istnieje i ona się nazywa Panihati. Yeah, and also in this festival they use dahi chidwa, which means flat rice, yeah, and dahi means yogurt. I również w czasie tego festiwalu używa się doi, czyli jogurt, i chira, czyli taki spłaszczony ryż. And why out of paneer and gulab, I mean, it's gonna have history of nice prasadam, so why they use just this simple product to do this big feast? I przecież w Iskonie mamy tak wspaniałe potrawy, gulab jameny i inne, taką wspaniałą kuchnię dostępną. Czemu do przygotowania tej uczty dzisiaj są przygotowane takie proste, użyte takie proste składniki? Anyone have any idea? Ktoś ma jakieś pomysły? Maybe Matajis, because they cook a lot. Może Matajis, bo wy dużo gotujecie, to pewnie wiecie. Because that was the only product that were available. Well, Lord Nityananda, he can provide anything, so. Pan Nityananda przecież może dostarczyć wszystkiego. It's faster than Amazon.com can deliver. On bardzo szybko przez Amazona może zamówić i szybka jest dostawa, także. Yes, Prabhu? Because it was very cheap and Raghunath was very rich, so it was kind of joke. Nityananda would make a joke. No, ponieważ był taki żart, to było bardzo tanie, dostępna żywność, a Raghunath Das był bardzo bogaty, więc to był taki żart, żeby on jako bogacz mógł sfinansować taką biedną ucztę. Well, that joke was, you can say joke, but then there are so many cheap things, yeah? The thing is, Vaishnav Kriyas are very difficult to understand without acharyas. So our acharyas are commenting why they are using some things. Więc było też dostępnych dużo innych tanich, dostępnych produktów, więc w sytuacjach, kiedy różnego rodzaju zdarzenia, rozrywki mają miejsce, to acharyowie tłumaczą, czemu akurat taka, a nie inna rzecz ma miejsce i dlatego potrzebujemy acharyów. So the thing is, when Lord Nityananda accepted Raghunath Das Goswami, then immediately he said, now what you should do? Vaishnav Seva. Więc w momencie, kiedy Pan Nityananda przyjął już Raghunatha Dasa Goswamiego, to powiedział, co teraz powinieneś zrobić? Natychmiast powinieneś wykonywać służbę oddania dla bhaktów. And how can you please Vaishnavas? It is not difficult. You can please them with very simple things. Jak możesz zadowolić bhaktów? To nie jest nic trudnego. Możesz zadowolić ich poprzez bardzo drobne, proste rzeczy. You see, Sudama also carried the same type of rice which are eaten by very poor people in India to Kryshna, and Kryshna took 3 times and he gave everything to him. So you see, the same things are used over and over again, and there is a significance behind that. W historii Sudamy, który udał się do Kryszny, też właśnie z takim zawiniątkiem takiego spłaszczonego ryżu,
ofiarował to Krysznie i Kryszna przyjął to 3 razy i oddał mu praktycznie wszystko, co on tylko chciał. I w takich historiach właśnie znaczące jest to, że ten sam obiekt, ten sam przedmiot jest używany. It is said that Raghunath Das Goswami, he has opulence like Indra, and his wife was beautiful so much that even the damsels of heaven would be jealous. So that was his living condition, that his fame was greater than of Indra. Raghunath Das Goswami był osobą, która była tak bogata, że porównywali go do Indry i był tak sławny jak Indra. Jego żona ponoć była tak piękna, że boginie w niebie były zazdrosne o jej piękno. But he left all those things and take the shelter of Nityananda Prabhu. And you can't impress, Guru by your material possessions. I on poszedł do pana Nityanandy i przyjął jego schronienie i tak naprawdę nie można zaimponować guru materialnymi rzeczami. So that's why the simplest thing possible, was offered in the service of Vaishnavas, because Vaishnavas are looking for the service attitude, not the thing which you are serving, but what is your intention with which you are serving. I dlatego najprostsza metoda, najprostszy produkt w tym momencie został użyty do służby Wajsznawom, ponieważ Wajsznawowie nie szukają tego, co im się ofiaruje, tylko szukają właśnie tej służby, tego nastroju, nastawienia służenia. Bhaktisiddhanta Saraswati, he said, devotional service without right intention is just hard labor. Bhaktisiddhanta Saraswati napisał, że służba oddania bez właściwego nastawienia jest po prostu ciężką pracą. And Prabhupada said the same. Prabhupada said, if you are distributing my books and you are not reading them, not understanding them, that it's just mechanical. It's not gonna do any benefit. I Śrīla Prabhupada powiedział podobnie, że jeżeli sprzedajecie moje książki, ale nie czytacie ich, nie rozumiecie filozofii, to tak naprawdę wykonujecie mechaniczną czynność. There is a nice verse in Bhagavad Gita 18:5 which talks about what intentions you should have when you are serving. Because what service means? Thinking, feeling and willing. So what is the right thinking, feeling and willing you should have? W 18 rozdziale Bhagavad Gita jest piękny werset, który właśnie mówi o tym, jakie powinniśmy mieć nastawienie w momencie, kiedy służymy. Bo czym jest służenie? To jest myślenie, czucie i wola, chęć. So yajna, dan, tapa, karma, that's the way. So yajna, what's or let's start with tapa. What is our tapa means austerity, and for what is the austerity for Gaudiya Vaishnavas? Więc zacznijmy od trzeciego słowa w tym wersecie tapa, czyli to jest wyrzeczenie. Czym jest wyrzeczenie dla nas, dla Gaudiya Vaishnavów? What do you think? Jak myślicie? Japa, okay. Maybe we can be... Mangalarati. That's really... Prabhupada said actually that. Prabhupada said... Śrīla Prabhupada tak powiedział. Mangalarati jest wyrzeczeniem. So you see, the principle, like Prabhu said, japa and Mangalarati, they actually are speaking about the same principle. Więc te rzeczy, które zostały wypowiedziane, czyli japa czy Mangalarati, to te rzeczy mówią o jednej głównej zasadzie. The principle is don't forget Krishna. Always remember Krishna. Czyli zasadą jest nigdy nie zapominaj Kryszny, zawsze pamiętaj o Krysznie, nigdy nie zapominaj o Krysznie. And you see, that's why Mangalarati is an austerity, because it requires your consciousness to be at certain level that you can wake up from the bed because you remember Krishna, that Krishna is going to look at me at 4:30, so I should be present right in the altar. And the same what Prabhu said with the japa. If you are chanting a japa and you have to be conscious full day that you remember Krishna, then you can remember him during the japa. Otherwise, you will remember your bills and credit cards. Więc w momencie, kiedy wstajemy rano na Mangalarati i myślimy sobie właśnie, żeby zrobić ten wysiłek i wstać, to czemu to robimy? Dlatego, że myślimy sobie o 4:30 wstaje Kryszna i on będzie mógł mnie zobaczyć rano, jak się obudzi, więc to jest ten wysiłek. Albo z japa, jeżeli ja w ciągu całego dnia nie pamiętam o Krysznie, to w momencie, kiedy będę intonował japa, to zamiast myśleć, pamiętać, słuchać o Krysznie, to będę zastanawiał się nad swoimi rachunkami. So remembering Krishna requires a conscious effort. Więc pamiętanie o Krysznie wymaga świadomego wysiłku.
People see that devotion service, you know, we can eat prasadam, we can do kirtan, but if you see, bhakti yoga is not for, it's not easy thing. It requires a lot of hard work. Więc można było powiedzieć, że możemy przecież jeść prasadam i robić kirtan, ale tak naprawdę bhakti yoga to nie jest łatwa rzecz, wymaga dużego wysiłku. And you will say, oh, how is that? Nie można było powiedzieć, jak to? Because we are from a long time used for sense gratification, and you have to now, change your consciousness to listen Krishna instead of your mind, and that is tough thing. Jest tak, ponieważ my jesteśmy od bardzo długiego czasu przyzwyczajeni do tego, żeby zadowalać nasze zmysły, a teraz próbujemy służyć Krysznie, więc chcemy te zmysły zaangażować dla Niego i to jest trudna sprawa. And then the dan, so what is the dan for us? Dan is leave your false ego. When you are doing something, don't think that you are doing, just think, oh, I'm servant of Krishna and Parampara, and they are giving me opportunity. So I should give each and every ounce of my energy for the mission of Prabhupada. Więc drugie słowo, które bierzemy, to jest dan, czyli jaki jest właśnie to dan w naszym przypadku, to jest to, że my nie chcemy brać kredytu, czy nie chcemy brać docenienia za to, co robimy sobie, tylko chcemy robić to jako służbę dla Śrila Prabhupada, dla acharyów. So if you just connect this verse with Raghunath Das Goswami, you can see that a beautiful wife, opulence like Indra, nothing could bind him. Why? Because he got attracted towards the feet of Mahaprabhu. So, Shunyatam Jagat Sarvam Govinda Viraheni. That was his condition then. Więc w momencie, kiedy Raghunath Das, mając to bogactwo i piękną żonę i to wszystko, czemu on był przyciągnięty do pana Nityanandy? Dlatego właśnie, że miał tą właściwą postawę i w tym momencie już był praktycznie na platformie wyzwolenia. So many of you, who are practicing bhakti yoga, I hear when I travel, they say, Prabhu, we want to, especially among Indians, we need to earn some money, settle in, and then we can do Hare Krishna and all this. But right now, just let us earn. So you can see Raghunath Das Goswami, he has everything, but still he got attracted towards Mahaprabhu. So how much attraction there is in Krishna that he left everything. Więc tutaj jak ja podróżuję, szczególnie wśród społeczności Hindusów, jak rozmawiam z takimi osobami, no to często jest taka odpowiedź, że no Prabhu, wiesz, ja tu muszę trochę pozarabiać, tutaj ustawić się jakoś porządnie, a Hare Kryszna zajmę się tym trochę później, ale zobaczcie, że Raghunath Das miał olbrzymie pieniądze, a i mimo wszystko zwrócił się do pana Nityanandy, więc zobaczcie jak atrakcyjny jest Kryszna, jak ma taką potężną Which means this day is signifying in all of our life that when we are living in this world, we can start devotional service and serving Vaishnavas under the direction of Guru and Parampara is very pleasing to Krishna, and then the soul is satisfied. Ye Atma Suprasidati, Bhagavatam says. Więc ten dzień jest taki właśnie znaczący dla nas, że możemy tak naprawdę, będąc tutaj w tym świecie, wykonywać służbę oddania i tym sposobem zadowalać Krysznę, zadowalać Guru i w tym momencie dusza sama też będzie czuła się zadowolona. So we read the 10 offenses and at the end we say the goal of the life is Krishna Prema, yeah? Więc czytamy rano 10 obraz wobec świętego imienia i na końcu mówimy, że celem naszego życia jest Krishna Prema. But you see, if you read the Chaitanya Charitamrita, your full conception of Krishna Prema will look very different. Ale jeżeli przeczytacie Chaitanya Charitamritę, to wasze spojrzenie na Krishna Premę może być zupełnie odmienione. Yeah, so the Bhagavad Gita is explaining us that the point of life is to surrender to Krishna. Więc Bhagavad Gita mówi nam, że celem naszego życia jest podporządkować się Krysznie. And then Bhagavata is talking about relationship between devotees, and there are stories about Prahlad Maharaj and so many things. I Bhagavatam nam opowiada różnego rodzaju historie, na przykład o Prahladu Maharaja, właśnie jak bhaktowie mają relacje z Kryszną. And Chaitanya Charitamrita is bringing us the concept which has never been seen by anyone. And what is that? That for the service of the God, you can leave the God.
I Chaitanya Charitamrita daje nam koncept, który zupełnie nie był nigdzie wcześniej widoczny, że żeby służyć Bogu, można opuścić Boga. Now this is something beyond our understanding. To jest coś poza naszym zrozumieniem. But you see, if you are with God and you don't have the right attitude to serve, then you will just, it's a matter of time that you will just leave the God and fall in Maya. Ale jeżeli będziesz przy Bogu i będziesz chciała Mu służyć, ale nie będziesz miała właściwego nastawienia, to jest tylko kwestią czasu, kiedy opuścisz Go i popadniesz w Maję. Krishna bhuliya jiv bhogvad sakare, yeah? So, and then it says when he wants sense gratification, immediately Maya catches. I tylko w momencie, kiedy pojawia się chęć zadowolenia zmysłów, natychmiast Maja. So in Chaitanya Charitamrita there was example, the private servant of Mahaprabhu, he didn't have the right attitude to serve and that's why he fell. I w Chaitanya Charitamricie mamy ten przykład. Jego osobisty sługa nie miał właściwego nastawienia i dlatego upadł. And he ran behind a gypsy woman. Tak, i pobiegł za taką cygańską kobietą. Yeah, so the thing is, when we accept Guru in life, many people say, oh, Guru will give us mercy, you know, but you can see what Nityananda Prabhu is teaching us by this day is that even it's not important to be with the room or let's say you can be in the same room with your Guru, sleep there, but it's not going to change much in your life if you are not ready to accept the instructions. And what is the instructions of Guru? Vaishnava Seva. I tutaj Nityananda Prabhu pokazuje nam, że tak naprawdę możemy być w bliskim kontakcie z naszym mistrzem duchowym, z Guru, możemy nawet spać w nim w jednym pokoju, ale jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego nastawienia, to nie skorzystamy z tego towarzystwa. I jakie powinniśmy mieć nastawienie? To jest właśnie to, by służyć Vaishnavom. That's why Prabhupada said, do something for Krishna. Z drugiej strony Śrila Prabhupada mówił, zrób coś dla Kryszny. That is important. We need Krishna prema because we want to serve Krishna 25 hours out of 24. My potrzebujemy premy dlatego, że chcemy służyć Krysznie 25 godzin na dobę. And that is not possible anywhere around. I mean, people don't wake up for Mangala because they don't have love for Krishna. They don't understand who Krishna is. Więc to jest niemożliwe. Ludzie nie wstają na Mangalarati, dlatego że nie wiedzą, kim jest Kryszna i nie mają miłości do Kryszny. I mean, if you have a young man and a young woman, and a woman calls you for a date, you're not gonna look at the watch that, she will be like half hour earlier that I'm not gonna miss the date. Jeżeli dzwoni do nas jakaś młoda, piękna kobieta i mówi, słuchaj, umówmy się na randkę, no to w tym momencie jakby nie będziemy się nawet w stanie, przyjdziemy pół godziny wcześniej, żeby nie ominąć tej randki. And forget about, even if there is no warm water in the home, you will take a cold shower and you will say, no, it's fine, I can do that. I nawet jak nie ma ciepłej wody w domu, to bierzemy szybki prysznic zimny i mówi, nie ma problemu, ja to zrobię. And the same thing happens in the life of a devotee because he is attracted to Krishna, so he stopped to leave the sense gratification. I podobna rzecz dzieje się w życiu Bhakty, ponieważ on chce i zaczyna opuszczać życie osoby zadowalającej zmysły. So Raghunath Das Goswami is signifying how the renunciation looks like. Więc Raghunath Das Goswami, on nam wskazuje, jak wygląda wyrzeczenie. So if you say that, oh, I'm going to do sense gratification, but I also love God, then that's not gonna work. Więc jeżeli mówimy, że ja będę sobie tutaj zadowalał zmysły, ale też kocham Boga, to nie zadziała. And that's why people, when they chant Hare Krishna, they don't experience ecstasy. I dlatego ludzie, którzy intonują Hare Kryszna, oni nie odczuwają ekstazy. Why? Because ye yathamam prapadyante. So if you want to get ecstasy from, I don't know, watching Netflix, Krishna will send you free coupons to subscribe to Netflix. Więc dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli my chcemy czuć ekstazę z oglądania Netflixa, no to Kryszna podeśle nam darmowe kupony, żeby można sobie oglądać Netflixa. And why? You will say that doesn't make sense. I powiemy, ale czemu? To nie ma żadnego sensu. Om Purnamadam Purnamidam. Krishna is complete and whatever he create, that is also complete. So this material world is also complete for sense gratification, which means sense gratification can never finish. You will finish your life and get a new body, but this itch is not going to finish because Om Purnamidam Purnamidam. He is complete and what he do is also complete.
I tak jak jest mówione, tak, Purnamidam, że ten świat, jak cały świat, wszechświat jest pełny, on jest pełny, tak samo ten świat materialny, on jest pełny, czyli w tym momencie to swędzenie zadowalania zmysłów, ono nigdy się nie skończy. My możemy tutaj próbować zadowolić nasze zmysły bez końca. Życie nam się skończy, przyjmiemy nowe ciało i tak będziemy dalej próbowali zadowolić zmysły. So you say that's why this day is so important. It is the last thing which it is signifying is here that which most of the people think that okay, I don't need a guru, I can do it by myself, but you can't serve parampara without guru. I ten dzień, on jest bardzo ważny, ponieważ on wskazuje na to, że jeżeli chcielibyśmy służyć, rozwijać się, to nie możemy tego zrobić bez guru, bez mistrza duchowego. Yeah, so on this note we will finish. We have our Acharya, Srila Prabhupada, and we have his disciples. So we should take all the advantage which Krishna gave and make our life successful and go back home, back to Godhead. Więc na tej nucie będziemy kończyć, powinniśmy przyjąć towarzystwo Srila Prabhupada, towarzystwo jego uczniów i powinniśmy robić pełen wysiłek do tego, żeby wracać do Boga z powrotem do naszego domu. So anyone has any question or Czy comments? ktoś ma jakieś pytania lub komentarze? Yes. Oh, Madhuri, Mataji. Priti Mataji. Chyba, że ktoś chce powiedzieć. Pięknie prawo powiedziałeś i przypomniałeś nam, w jakim miejscu jesteśmy. Dla mnie Panihati jest takim szczególnym dniem, ponieważ... You understand in Polish? Yeah, but I think Okay. others some don't. Okay, so you mentioned very important things during your class, and for me Panihati is a special day, and it also shows us which place we are now in. Bo jest też nazywany świętem łaski i smaku. Because this festival is called the Festival of Mercy and the Festival of Taste. Mimo, że nie jesteśmy może na stałe czystymi wielbicielami, to możemy poczuć właśnie smak. And even though we are not pure devotees all the time, then during such a festival as this, we can feel the taste to the holy name. Moim mistrzem duchowym jest Jayapataka Maharaj, który jest wiecznym towarzyszem Pana Chaitani i dla niego wszystkie rozrywki Pana Chaitani, Pana Nityanandy, również Pani Hati są po prostu oczkiem w głowie. My Guru Maharaj is Jayapataka Maharaj, who's close associate of Gauranga Mahaprabhu. So for him, all the stories and pastimes of Lord Chaitanya and Lord Nityananda are very special. Dzisiaj zabrałam ze sobą, ponieważ gotujemy na święto Panihati, mam tutaj różne przepisy, ale zaczyna się to od takiego cytatu Jayapataki Maharaja, który przytoczę, żeby nie zmienić tego, nie przekształcić. So right now we are cooking for Lord Nityananda and the devotees, and there are special recipes that we are using, and in front of these recipes there is a foreword, let's say, from Jayapataka Maharaj, so I would like to quote it. I właśnie cytuję jego wypowiedź. So this is what he says. Mojego Maharaja. W rozrywkach Pana Chaitani mamy do czynienia z dwoma rodzajami łaski. In Lord Chaitanya's pastimes we are connected to two types of mercy. Pan Chaitanya Mahaprabhu obdarza łaską miłości Boga każdego, kto mu się podporządkuje i o nią prosi. Lord Chaitanya provides the mercy of the Lord to everyone who asks for it. Pan Nityananda Prabhu narzuca siłą tę łaskę nawet tym, którzy jej nie chcą. And Lord Nityananda sort of pushes himself, and he's pushy, and he's just giving this mercy even to those who don't want this mercy. Osobom takim jak Jaga i Madai. To such persons as Jaga and Madai. I Maharaj mówi, ja wybieram tę drugą. And Maharaj says, I choose the second one. The second type. Szczerze, że podążając za moim mistrzem też wybieram tę drugą. And I have to tell you honestly that following my Guru Maharaj, I also choose the second
Jeden z rozrywek pana Nityanandy jest, Panihati to jest rozrywka pana Nityanandy. I wiemy, że z rozrywek pana Nityanandy, on chodził od drzwi do drzwi, chodził do miejsc takich, do których żaden Vaishnava by nie wszedł. And we know that Lord Nityananda is a person who would be, you know, he would be forcing himself to places where no other Vaishnava would go. Do ciemnych miejsc i prosił, intonujcie. On nic więcej nie prosił po prostu, intonujcie. Po prostu dawał miłość do Boga za nic. He would go to really dark places and just ask people, you just chant, and he didn't want anything in return. I takim właśnie świętem jest Panihati. And such celebration is Panihati. Było na pewno mowa już w szczegółach na wykładzie, że jest to mała wioska 10 km na północ od Kalkuty i między Kalkutą a Mayapur. So it was probably said it's a small village, Panihati is a small village 10 kilometers north from Calcutta in the direction of Mayapur. Mała wioska, ale wielka wioska. It's a small village but a great village. I tam właśnie się odbyła ta rozrywka. And that's the place where it took place. I tam została pokazana łaska pana Nityanandy dla Raghunatha Dasa Goswamiego. And there the mercy for Raghunath Das Goswami was exhibited. Po święcie Panihati Raghunath Das Goswami dostał właśnie łaskę pana Nityanandy, że bardzo szybko dostanie łaskę pana Chaitanya. And after the festival of Panihati, Raghunath Das Goswami received sort of a boon that very soon he will receive, from now on very soon he will receive the mercy of Lord Chaitanya. Wiemy, że Raghunath Das Goswami jak tylko spotkał, jest wiecznym towarzyszem tak naprawdę zarówno pana Chaitanya, jak i bierze udział w rozrywkach Rady i Kryszny jako manjari. And we know that Raghunath Das Goswami is a close associate of Krishna. He's also a close associate of Lord Chaitanya, but he's also a manjari in Radha Krishna pastimes. Także jak tylko pierwszy raz spotkał pana Chaitanya, to oszalał. So the moment he met Lord Chaitanya, he went crazy. Był młodym chłopcem z bardzo bogatej rodziny. He was a young boy from a very rich family. I wielokrotnie uciekał, żeby spotkać się z panem Chaitanya. And he ran away many times to meet Lord Chaitanya. Nieraz go złapali, prowadzili z powrotem do domu. Once they caught him and pulled him back home. Ale właśnie tak się stało, że był związywany, nie pozwalano mu po prostu, że tak powiem, spotykać się, dlatego że nie chciano, żeby został saniasinem, żeby został po prostu osobą wyrzeczoną w tak bogatej rodzinie. And it was, they were really trying to make sure that he doesn't meet any Chaitanya Mahaprabhu. They would tie him up and not let him go, because they didn't want this young boy to, you know, associate with sannyasis, because no, we are a rich family, we don't know. No i w końcu chyba ojciec, matka nie chciała go wypuścić, bo wiadomo, no, uczucia matki są bardzo trzymające. And after all, you know, the mother really didn't want to let him go, because, you know, mothers have powiedział, no nie utrzymamy go. strong feelings. But the father said, you know, we can't hold him. Jeżeli jest szalony na punkcie pana Chaitanya, If he is mad about Lord Chaitanya, we can't hold him. jechać do Panihati. Let him I tam go się to spotkał Panihati. właśnie z panem Nityanandą, gdzie dostał łaskę i później już pojechał do Jagannath Puri, gdzie krótko potem, gdzie właśnie dostał łaskę pana Chaitanya. And just after the Panihati event, he went to Jagannath Puri, and close after he received the mercy of Lord Chaitanya. Była tu mowa o tym, że jest to święto kary również. It was also mentioned that it's also a sort of festival of punishment. Nazywa się właśnie Danda Mahatsava również. It's called Danda Mahatsava. I było wiadomo, z jakiego powodu ta kara. And it was already explained what was the reason why this punishment. Najważniejsza, że chciał pominąć pana Nityanandę. But the most important is the one that he was trying to. Żeby dostać łaskę pana Chaitanya. He was trying to skip Lord Nityananda in order to receive mercy from Lord Chaitanya. A jak dostać łaskę pana Nityanandy? But then the question comes, how to get the mercy of Lord Nityananda? Tu jest powiedziane, że właściwie za nic natychmiast dostaniemy ją. Well, it said you can just get it for nothing. Pamiętam, jak mój guru powiedział. I remember my guru said, Łaskę pana Nityanandy dostaniemy tylko
poprzez mistrza duchowego. That the mercy of Lord Nityananda we can receive only through our spiritual To master. właśnie Nityananda Prabhu dzisiaj powiedział i tak chciałam to podkreślić. And this is what Nityananda Prabhu also mentioned today, and this is something I wanted to underline. Jakie to wszystko ma związek. That all these things, they are connected. Że nie dojdziemy wyżej, jeżeli nie zrobimy tego, co jest nam dane po prostu na co dzień wręcz. That we cannot go any higher if we don't do the thing that is given to us daily. There is one small point I want to add. So Mataji mentioned about Jagai Madai, Nityananda Prabhu. Prabhupada is writing in Bhagavatam. He's saying Mahaprabhu. So Mahaprabhu said, Nityananda, you could do what I can't do. And Prabhupada is writing in the purport, he said, and I did more than Nityananda Prabhu. Why? Because Nityananda Prabhu had mercy of Mahaprabhu, and Prabhupada said, I have mercy of Nityananda Prabhu and the Parampara. So he said, Nityananda Prabhu just delivered one Jagai Madhai, and look at the Bauri street. So. Tutaj Prabhu mówi, że do tego punktu, o którym Mataji powiedziałaś o Jagaju i Madai, to że Śrīla Prabhupada w Bhagavatam mówi w jednym z objaśnień, że Jagai i Madai, że Chaitanya Mahaprabhu zwracał się do Pana Nityanandy i powiedział mu, ty byłeś w stanie zrobić więcej niż ja byłem w stanie zrobić. I Śrīla Prabhupada powiedział, i zobaczcie, że ja byłem w stanie zrobić więcej niż Pan Nityananda. Dlaczego? Dlatego, że ja mam łaskę Pana Nityanandy i Pana Chaitanya, ja mam łaskę całego Parampara. Pan Nityananda załatwił Jagaya i Madaya, 2 osoby, a ja, zobaczcie. That's why our Prabhupada is, that's why it's a Prabhupada Patita Pavana. Prabhupada really saved us. Dlatego mówiłem Prabhupada Patita Pavana, naprawdę nas ocalił. And look how much mercy his disciples can give us, because they serve the pure devotee. I zobaczcie, jak wiele łaski możemy otrzymać od uczniów Śrīla Prabhupada, ponieważ oni służą czystemu wielbicielowi. So there is a quick thing here. Hanuman once, when Ram and Lakshman, they were Lakshman and Ravan were fighting, so very intense fight, and like Hanuman really became angry because he saw like Lakshman fell unconscious, so he couldn't control, and he jumped and he punched the chest of Ravan, and he hit so hard that the mouth came, the blood came from 10 of his mouth instantly. So it shows that the servant of the servant sometimes is so much empowered. Why? Because he have mercy. I tutaj jest wzmianka w Ramayanie o takim zdarzeniu, że w momencie, kiedy że Lakshman, kiedy walczył z Ravaną, no to była to zaciekła walka i w pewnym momencie Ravana powalił Lakshmana i Hanuman, jak tylko zobaczył to, że Lakshman leży i nieprzytomny, to tak się zdenerwował, że uderzył Ravanę w pierś i tak mu przywalił, że krew poleciała mu z wszystkich 10 ust w głowach. I to wskazuje, że sługa jest upełnomocniony do tego, żeby robić jeszcze większe czyny. So we should, that's very nice things Mataji shared. Thank you. Bardzo ładne rzeczy tutaj Mataji się podzieliłaś, dziękujemy. Jeszcze chcę powiedzieć o historii Panihati w Polsce i w Iskonie. I also want to mention the history of Panihati in Poland and in Iskon. Proszę, Yes, yes. Zgodnie z planem jesteśmy już spóźnieni. W 1973 roku w Atlancie w Stanach Zjednoczonych zainstalowano bóstwa Shri Gauranitai. In 73 in Atlanta, the sets of Gauranitai deities were installed. I do tej świątyni w 1975 roku przybył Śrīla Prabhupada. And to that temple in 75, Śrīla Prabhupada came. I nazwał Atlantę nowym Panihati, tę świątynię. New Panihati. And he called the temple New Panihati W temple. 1975 roku. That was in 75. I wtedy tam odbyło się pierwsze święto Panihati. And that was the first Panihati festival organized. Bhaktowie wyjeżdżali do Panihati właśnie indyjskiego, żeby zobaczyć jak wygląda to święto Panihati. And the devotees would fly to the original Panihati to see and visit and check out how this festival is organized. I w 1981 roku w nowym Panihati zjawił się Jayapataka Maharaj.
And in 1981, in New Panihati, Jayapataka Maharaj, he arrived there. I on w zasadzie ustanowił całą, do dzisiaj, teraz jest na Zoomie, ale co roku jeździł do New Panihati i pokazywał, jak ma wyglądać to święto. And Jayapataka Maharaj, when he came there, he was the person who has established how the festival should look like. Now it's happening on Zoom, but he would personally go there often. Jakie doniczki, What kind of pots, jak malować, how to paint those clay pots, what kind of jak preparations, napełniać doniczki prasadem. how to fill the pots with prasadam. To święto tam trwało 3 dni. This festival there lasted for 3 days, and it would finish by Rathayatra. Wspaniałe filmy są właśnie z tego, bardzo, że tak powiem, poruszające. There are beautiful videos of the festival there you can see. They are very moving. To się przeniosło również do Polski. Są to ekspansje tak naprawdę Panihati. And this also moved to Poland. These are sort of expansions of Panihati. W Polsce pierwsze Panihati było 2 czerwca 2012 roku. And in Poland, the first Panihati festival was 2nd June 2012 here in Czarnów. I od tego roku co roku ono się odbywa. And since then, every year this festival takes place. Samo święto Panihati albo w okolicach. It usually is organized exactly on the date or quite close to the date where the real festival is W taking zasadzie place. takim inspiratorem był Bhaktavasa, który już odszedł, Prabhu. And the person who was inspired, or he was the first person who organized and who moved this festival was Bhaktavasa Govinda Prabhu. Też przeniósł tę tradycję właśnie tutaj. And he moved these traditions from other Nie mam places czasu, here. żeby wymieniać, ale po prostu mogłabym przeczytać, jakie jest menu. I won't have time to tell you, but I could list you the menu. Charakterystyczne właśnie dla Panihati. And it's characteristical for the Panihati festival. What you will see soon. Zobaczycie niedługo. Zobaczycie niedługo, można by przyjść spytać o nazwę potrawy. Later you can come and ask about the name of the preparation. Nie będę się rozwodzić, bo Panihati to jest wtedy, kiedy pan Nityananda dostał instrukcję od pana Czajtani w Jagannath Puri, że ma iść nauczać do Bengalu. Ma po prostu sankirtan rozwijać. Panihati, I won't say much, but Panihati is also a festival which comes from the instruction that Lord Nityananda received from Lord Chaitanya when he was in Jagannath Puri. He said, you go to Bengal and spread the Sankirtan movement there. Pan Nityananda z baktami po prostu odurzonymi tremą wędrował właśnie do Bengalu z Jagannath Puri. Bardzo długo to trwało, ponieważ oni byli w takiej ekstazie i po prostu ciągle tańczyli, gubili drogę i dołączali do nich ludzie, którzy również dostawali tremę. No i w końcu znaleźli się również w Panihati. So this journey took quite a while because, you know, Lord Nityananda and his associates were sort of drunk with prema, and, you know, they would dance and sing and some people would join them, and this journey took some time, but finally they reached this place Panihati. Czyli już Bengal. So it was Bengal already. I tam po świecie Panihati, tam w domu Ragawy Prabhu, który świetnie gotował, tam się stołował zarówno, że tak powiem, tam spożywali prasadam zarówno pan Nityananda, jak i pan Chaitanya. And later, after the Panihati festival, they all moved to Ragava Pandit's house, where both Nityananda Prabhu and Lord Chaitanya would also take prasad. Taka Maharaj opowiadał o kirtanie, słynnym tak naprawdę na całym świecie, wszechświatach, które się odbyło w Panihati. And Jayapataka Maharaj would express and tell the story of great tumultuous kirtan that would take place, that have taken place in Panihati and was famous in 3 worlds. Ten kirtan trwał miesiąc. This kirtan lasted for 1 month. Bez przerwy. They danced for 1 month non-stop. Odurzeni tremą. Everyone was overwhelmed with prema. Skakali na wysokie drzewa. They jumped on high trees Wyrywali drzewa, które miały kilka metrów średnicy. and would pull out trees with roots which were wide
few meters. I tańczyli z tymi drzewami jak z małą fujarką. And they would dance with those trees as with a small flute. Takie po prostu były to niezwykłe energie. Także można by dużo opowiadać, po prostu skorzystajmy z łaski Pana Nityananda. So many things could be said here, but let's just try to take the advantage of the mercy of Lord Nityananda. Yeah. Wykonując jakąkolwiek służbę dla Niego, Doing whatever kind of service we can while we are here, nie brać nawet w kirtanach i bhajanach. which is not also lacking in kirtans and in bhajans. Każdy może coś zrobić. Everyone can do anything, Łaska Pana Nityanandy płynie. and Lord Nityananda's mercy is flowing. Jai. So let's feel it. Nityananda Prabhu ki Jai. Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.